Nazywam się Piotr Damulewicz. Jestem uczniem Jana Wilkowskiego. Tak się w życiu złożyło, że z tych parunastu studentów z pierwszego roku ja jeden zostałem w Białymstoku. Pracuję w szkole teatralnej i Jana Wilkowskiego, mojego dziekana, mentora, przyjaciela, cały czas noszę w sercu. Dlatego tak naprawdę bardzo trudno mi jest mówić o Janie Wilkowskim. Dlatego, że ja nie mam takiej aspiracji, żeby mówić o nim w sposób stricte naukowy, analizować jego twórczość, jego osiągnięcia artystyczne, pedagogiczne. Dlatego, że ilekroć wspominam Jana Wilkowskiego, zawsze przed oczami staje mi przede wszystkim człowiek, a dopiero potem artysta. To powoduje, że moje wspomnienia o Janku są bardzo osobiste według mnie. A jeszcze jak do tego popatrzę na te wszystkie rzeczy, które mi Janek, mój dziekan kochany, obdarowywał w momencie, kiedy przyjeżdżałem do niego na długie rozmowy, których efektem stała się książka napisana o nim przeze mnie, to te wspomnienia wywołują we mnie wręcz dreszcze, bo mam wrażenie, że dotykam relikwii. Oto tekst Janka, ballada o wiecznej szczęśliwości lalkarzy. Niezwykła. Poseł lalkarz w niebo przeźrzysty jak chmura, za życia miał ciała tylo co bzdura. Pietro Paweł w bramie nie spytał nic wcale, miał paszportu w lalce i był na zwiertale. Janieli mu drogę uścielili kwiatem, sytkie, strasznie pikne, chocia zezowate. I śpiewali pieśni, aż szło eko w miasto, tęci zająkliwie, tęci sepleniasto. Poznał lalkarz bystro palec, tym nieboski, patrzy się, jaka siedzi Kilian przy Wilkowskim. Jeśli ja czytam takie teksty, a przeglądam, a sporo mi ich mój dziekan zostawił na pamiątkę, to naprawdę ogarnia mnie wzruszenie. Chodzi lalkarz światem, serce w nim rogate, chodzi z wiatrem pluchą, z lalką za pazuchą, hymn lalkarzy. Janek Wilkowski dla mnie był, tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim człowiekiem. Tak jakoś się złożyło, może to zbieg okoliczności, czasy, w których żyliśmy, bardzo przecież burzliwe, bardzo trudne. Kiedy przeglądam te pamiątki po Janku Wilkowskim, właśnie zwracają moją uwagę te, które nie dotyczą w dosłownym tego słowa znaczeniu jego twórczości teatralnej, bo twórczości w ogóle tak. Mam tutaj przed sobą na przykład przepiękne obrazki, które Janek rysował jeszcze w 1945 roku. Tu jest takie zdjęcie satyryczne na dezerterskim szlaku z 1945 roku obrazek. A ten obrazek pamiętam, bo byłem świadkiem, jak on ten obrazek malował. Zresztą na skutek pewnego wydarzenia, którego my, jego studenci, byliśmy autorami, bo robiliśmy fuksówkę i program zrobiliśmy w ten sposób, że najpierw pokazywaliśmy to, co jest na górze, czyli lalki, chmurki, a później odsłaniała się po prostu
kurtyna, czyli nasz teatralny parawan, i widzą, ukazywała się grupa Laokoona, czyli po prostu gmatwanina ciał, z których część tego ciała musiała wykonać jakieś artystyczne działanie pod parawanem. Było to niezwykle zabawne i efektem tego stał się ten rysunek po prostu, który odziedziczyłem po Janku. Ale nie tylko. Tutaj są przepiękne grafiki Janka, na przykład ta grafika też z okresu wojennego, z 1943 roku, albo próby takie portretowe, obrazki, projekty do bajek Krasickiego, które mam tutaj przed sobą. Jednym słowem, Janek jawi się, ja z przyjemnością używam tego słowa, chociaż to wcale nie znaczy, że nie darzę pana dziekana wielkim szacunkiem i autorytetem. Miał ogromne poczucie humoru. Niech dowodem tego będzie ten satyryczny obrazek, który nazwał Pornografia. A to jest nic innego, tylko pacynka, ale widziana od dołu. Tak. Oprócz tego, że miał talent malarski, był niezwykłym również autorem tekstów, niezwykle zabawnych. To wszystko zostało mi podarowane jak gdyby przez Janka i ile razy do tej teczki, do tej mojej walizki z pamiątkami wracam, tyle razy, no krótko mówiąc, łezka mi się wokół kręci, bo te zdjęcia i te dokumenty świadczą o niezwykłym wprost związku, jaki istniał pomiędzy mną i Janem Wilkowskim. Lubiliśmy się bardzo. No takie zdjęcia bardzo osobiste dowodzą, że nie tylko zawodowo żeśmy byli związani, ale również emocjonalnie, uczuciowo. Tutaj przeglądam zdjęcia, w których Jan Wilkowski był i naszym reżyserem, tutaj na przykład jest reżyserem Decameronu, realizował ten spektakl w Białymstoku, a tu rozpromieniony Wilkowski ze swoim wielkim przyjacielem Adamem Kilianem, a tu z kolei ze swoim wnuczkiem, którego kochał bardzo mocno i serdecznie. A to jest jedno z bardzo ciekawych i takich symbolicznych zdjęć, bo Jan Wilkowski pod koniec swojego życia otrzymał bardzo wysokie odznaczenie państwowe u nas w teatrze w Białymstoku. A to z kolei jest zdjęcie, które dowodzi tego, że poza tymi elementami naszego wspólnego życia, bo przeżyliśmy wspólnie dobrych paręnaście lat, bo nie tylko ten czas studiów, ale również ten czas po studiach, powiedziałbym bardzo owocny efekty, dlatego że ja dość często przyjeżdżałem do Wilkowskiego, do Warszawy i snuliśmy bardzo długie rozmowy. To osobiste zaangażowanie świadczy między innymi świadczą o tym te zdjęcia bardzo prywatne i rodzinne. To jest w Puszczy Kampinoskiej z rodziną Jan Wilkowski. Tak. A to jest jedyne zdjęcie, jakie mam. I to jest Jan Wilkowski z Beatą Tyszkiewicz na planie filmu Macieja Wojtyszki pod tytułem Synteza z 1983 roku. Jedyne takie zdjęcie mi zostało. A to z kolei też wspominam ze wzruszeniem, bo nasz minister Krawczyk, wielki historyk, świetny pisarz, wręcza właśnie Janowi Wilkowskiemu wysokie odznaczenie państwowe. Tak. Ile razy wracam do tej teczki, tyle razy ogarnia mnie wzruszenie, bo tu na przykład widzę Wilkowskiego z jego córką
wnuczkiem i mężem. Tak. Tu jego absolwenci z pierwszego roku. Ja często w opowieściach o Janie Wilkowskim używam takiego określenia, że wszyscyśmy go kochali. Tak. Bardzo możliwe, że tak było. I ja myślę o tym, że tak być powinno. Chociaż jak w życiu różnie to bywało. Bywało i tak, że czasami byliśmy bardzo wkurzeni. No, bo Wilkowski miał swoje zwyczaje. Na przykład pamiętam to dobrze, że dość często się spóźniał na zajęcia. Oczywiście studenci też się spóźniali, ale studentom to wszystko wypadało, a jemu nie. Ja chodziłem do niego do mieszkania na dole, bo mieszkał w mieszkaniu służbowym i budziłem go namiętnie, stukając w drzwi, otwierał zaspany, wypijał taką szatańską kawę, wypalał papierosy i to sporo, ze 3-4, i widziałem, jak dopiero dochodził jak gdyby do siebie, po czym delikatnie wypraszał mnie z mieszkania i mówi: idź na górę, a ja za chwilę przyjdę i rozpoczniemy zajęcia. Nie wszystkim się to podobało, mnie bardzo. Mam tutaj teksty jego i jego recenzje z jego przedstawień. Mnóstwo mam tych rzeczy, a najbardziej chyba do serca mi przypadł ta maleńka teczuszka, dlatego że to jest związane z jego dziwnym takim okresem w życiu, kiedy Jan Wilkowski próbował zrobić w teatrze w Warszawie Wicka Warszawiaka. Napisał taki dramat. Nie mógł skończyć tego przedstawienia w Warszawie, ale po parudziesięciu latach ten temat podjął jego kolega i przyjaciel Włodek Fełęczak i zrealizował ten spektakl w teatrze w Lublinie. Bardzo piękny i bardzo wzruszający. A tutaj mam na przykład takie pamiątki po jedynym, jak pamiętam, spektaklu, który wyreżyserował w operze Wilkowski. To była opera Jaś i Małgosia. Echem się odbiła inscenizacja tej opery, dlatego że między innymi Wilkowski jako stary, wytrawny lalkarz wykorzystał w tej operze lalki, co było po prostu wyjątkowym zupełnie zabiegiem, biorąc pod uwagę szacowne miejsce, czyli teatr operowy. Krótko mówiąc, Wilkowski był dla mnie osobą niezwykle bliską i ile razy wspominam Jana Wilkowskiego, tyle razy serce mi krwawi, dlatego że go już nie ma. Ja mam wrażenie, że gdyby Jan był cały czas z nami, parę rzeczy by chyba funkcjonowało inaczej. Bo bardzo ciekawe jest moim zdaniem również zaangażowanie Jana Wilkowskiego i jego myśli filozoficzne na temat teatru. On sporo takich rzeczy wymyślił, sporo definicji teatru sformułował i do dzisiaj korzystamy po prostu z tych jego osiągnięć. Bardzo się cieszę, że chociaż przy okazji stulecia urodzin Jana Wilkowskiego jesteśmy w stanie oddać mu hołd i cześć. Ponoć niektórzy mówią, że człowiek żyje dotąd, dopóki żyje w pamięci ludzi, którzy po nim żyją. I ja myślę, że to jest prawda. Jan Wilkowski żyje w nas, w swoich studentach, przyjaciołach, znajomych. I oby to trwało jak najdłużej.